Las Barbarka w Toruniu. Do Torunia oddziały Wehrmachtu wkroczyły 7 września 1939 roku i rozpoczęły niemiecką okupację miasta. Następnego dnia w mieście zorganizowała się pomocnicza formacja policyjna złożona z miejscowych Niemców, tzw. Selbstschutz. Masowe i planowe aresztowania Polaków miały miejsce w Toruniu i okolicznych miejscowościach już w październiku. Zatrzymywano wtedy przede wszystkim polską inteligencję oraz działaczy społeczno-politycznych. Aresztowanych transportowano do Fortu 7 w Toruniu. 28 października 1939 roku rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania więźniów w odległym o 5 kilometrów lesie Barbarka. Ofiarą pierwszej egzekucji padło 130 osób. Kolejne grupy więźniów wywożono na rozstrzelanie co tydzień lub czasem 2 razy w tygodniu, najczęściej w środę. Na miejsce egzekucji ofiary przewożono ciężarówkami należącymi do toruńskiej firmy handlującej bekonem Jałksz. Tam mordowano ich strzałami karabinowymi z odległości około 8 metrów. Rannych dobijano strzałami pistoletowymi. Zbrodnia w Barbarce to właściwie seria zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez okupantów niemieckich jesienią 1939 roku w tym lesie. Masowe egzekucje stanowiły element tzw. Intelligenzaktion, a ich wykonawcami byli funkcjonariusze SS i członkowie paramilitarnego Selbstschutzu. W 1944 roku w związku ze zbliżaniem się Armii Czerwonej Niemcy zorganizowali ekshumację i palenie zwłok z masowych mogił w celu zatarcia śladów zbrodni. Palenie ciał wykonywali Żydzi zakwaterowani w prowizorycznym obozie na terenie Barbarki. Ze względu na dokonane wówczas opróżnienie większości grobów i spalenie zwłok pomordowanych, trudno jest dziś ustalić dokładną liczbę ofiar zbrodni w Barbarce. Tylko w jednym z grobów pozostały zwłoki. Po wojnie wydobyto z niego 87 ciał ludzkich z przestrzelonymi czaszkami i piersiami. Polscy historycy szacują, że w Barbarce zamordowano co najmniej 600 osób. Ofiarami byli więźniowie obozu dla internowanych, który Niemcy urządzili w kazamatach Fortu 7 twierdzy Toruń. Wśród nich znalazło się wielu przedstawicieli polskiej elity społecznej i intelektualnej z Torunia i okolicznych miejscowości. Ostatecznie udało się ustalić tylko niespełna 300 nazwisk pomordowanych w Barbarce. Cześć ich pamięci, niech odpoczywają w pokoju.